Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszej serii Wikingi Wilkołak w podróży. Dzisiaj jesteśmy w Sławni. Właśnie wysiedliśmy z pociągu i wita nas oto ten piękny budynek. Jest to dworzec kolejowy, który został wybudowany w latach 60. XIX wieku. 9 lat później uruchomiono tutaj kolej dla relacji Gdańsk-Berlin. Do 1945 roku Sławno było bardzo ważnym węzłem przesiadkowym. Stąd m.in. jest rozgałęzienie do Darłowa, gdzie w lecie kursują szynobusy. Przy dworcu znajduje się wieża ciśnień, która jest dość ładna w swojej budowie, ale niestety obecnie straszy. Sławno jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu. Pod koniec wojny miasto zostało zniszczone w niemal 45%. W związku z tym nie zachowało się zbyt wielu zabytków. Wiele z nich możemy dzisiaj już tylko na fotografii. Bramy miejskie są pozostałościami obwarowań średniowiecznych miasta. Powstały w XV wieku. Pierwotnie były 3 takie bramy, zostały się tylko 2. Słupska i Koszalińska. Gdy mury obronne Sławna zostały niemal całkowicie rozebrane, bramę koszalińską przystosowano na potrzeby warsztatów wojskowych, a później na magazyn. Natomiast bramę słupską zadoptowano na świetlicę. Obie bramy zbudowane są na bazie prostokąta. Są one z cegły klinkierowej, natomiast fundamenty z kamienia polnego. Ciekawostką jest, że jeszcze w latach 80. były tu mieszkania socjalne. W przedwojennej historii Sławna tuż za mną istniał kiedyś ogród botaniczny. Między innymi w tym ogrodzie właśnie były takie rośliny jak ciemiernik czerwonawy, czy chociażby czosnek niedźwiedzi, który na wiosnę bardzo pięknie tutaj rozkwita do dziś. Jesteśmy teraz w parku miejskim przy Strudze Moszczenica. Za mną stoi altana. To taki pomnik ku czci pamięci rzeźbiarza sławińskiego przedwojennego Wilhelma Grossa. Obok tej altany znajduje się jeszcze kilka takich mini rzeźb, na które warto zwrócić uwagę. Tu, w miejscu, w którym właśnie jest ta altana, znajdował się kiedyś pomnik rzeźbiarza sławińskiego. Jedną z takich atrakcji świeżych, nowych w Sławnie jest plaża, która wybudowana została w 2017 roku. Jest też fontanna na środku jeziorka. Z wody można oczywiście korzystać, ale tylko na własną odpowiedzialność. Woda jest filtrowana, są ławki, jest miejsce na piasku, na którym można się położyć, rozłożyć kocyk, nawet parawany. Jest to miejsce, w którym również znajduje się palenisko, miejsce także na grę w piłkę siatkową. W Sławnie jest również park miejski. Został on zmodernizowany kilka lat temu. Są nowe alejki, jest też siłownia zewnętrzna, są huśtawki, są różne gry i zabawy dla dzieci. Sławieński Dom Kultury mieści się w budynku po byłym ewangelickim domu parafialnym. Zbudowany został w latach 1925-1926. Jest w stylu gotyckim z cegły klinkierowej. Charakterystycznym dla tego budynku jest łuk arkadowy z wejściem do kaplicy. Obecnie budynek pełni rolę regionalnego ośrodka kulturowego, a w jego wnętrzu znajduje się nowoczesne kino. Pozostałe pomieszczenia służą lokalnemu muzeum. W położonym przy SDK amfiteatrze od 1979 roku odbywa się największa i najstarsza impreza kulturalna w mieście – Festiwal Orkiestr Dętych. Historia poczty w Sławnie sięga XVII wieku. Znajdujące się na trasie Berlin-Gdańsk, miasto było strategicznym punktem przeładunkowym. Jako jedno z nielicznych miast posiadało urząd pocztowy, który służył do obsługiwania pasażerów i wymiany koni. Tutaj przejeżdżały dyliżanse pocztowe, przewożące m.in. pocztówki. Ten okazały budynek poczty pochodzi z początku XX wieku. W wyniku działań wojennych budynek został znacznie zniszczony. W latach powojennych odbudowany i do dnia dzisiejszego służy jako urząd pocztowy.
Stoimy teraz na placu Kardynała Wyszyńskiego. Tuż za mną jest kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. To gotycki kościół, największa budowla w Sławnie. Ufundowany w XIV wieku, kościół założony został na planie prostokąta, a później rozbudowany w charakterystyczną dla gotyku formę wieńca. Perłą był renesansowy ołtarz, który nie przetrwał okresu II wojny światowej. Po wejściu wojsk radzieckich do Sławna kościół został zniszczony. Odbudowa trwała do połowy XX wieku. Za nami znajduje się nowogotycki kościół świętego Antoniego z Padwy. Kościół został budowany w latach 1925-28, czyli jest stosunkowo młody. Został wybudowany przez decyzję katolicką, a nie protestancką. Kościół w swojej budowie jest prosty, aczkolwiek nietypowy. Posiada dwuspalowy dach, ale z jego fasady wyrasta prostokątna wieża. Kościół zdobi wiele płaskorzeźb, a także kolorowe witraże, przedstawiające sceny z życia Jezusa Chrystusa. Cykl drewnianych rzeźb śladami święców przedstawia dawnych dziedzicznych możnowładców odgrywających znaczną rolę w dziejach Pomorza w czasach średniowiecza. Ich ród wygasł w 1357 roku. Rzeźby rozmieszczone w całym mieście są autorstwa sławiańskiego rzeźbiarza. Architektura przedwojenna fascynuje, jest bardzo ładna, zwłaszcza ta niemiecka. I jednym z takich smaczków jest właśnie budynek postawiony za mną. Jest on bliźniaczym budynkiem do drugiego postawionego po drugiej stronie ulicy. Obydwa budynki są niemal identyczne, z wyjątkiem, że jeden z nich został otynkowany, prawdopodobnie już w polskich dziejach historycznych. W całym mieście porozstawione są tablice ze zdjęciami z cyklu Sławno na starej fotografii. Te zdjęcia przedstawiają miasto przed wojną, jak wyglądało. W związku z tym można je porównać w wielu miejscach, gdzie kiedyś stały kamienice, a dzisiaj stoją blokowiska. Bardzo ciekawy jest na przykład rzut okiem na stary rynek, który kiedyś był zabudowany kamienicami, a dzisiaj jest obudowany blokami. A teraz jesteśmy w miejscu, w którym stoi słynny czołg. To czołg T-34 produkcji radzieckiej. Brał on jednak udział w jednej z naszych bitew na Westerplatte. Czołg niestety ma zostać stąd zabrany. W tym miejscu ma powstać skwer, gdzie będzie także fontanna. Historia obeszła się ze Sławnem bardzo okrutnie. Piękne centrum zostało praktycznie zniszczone podczas szturmu wojsk radzieckich. Znaczna część odbudowy odbyła się w typowy dla PRL sposób. Powstałe luki w zabudowie wypełniono blokami z wielkiej płyty. Obecnie Sławno jest atrakcją tylko dla co bardziej zagorzałych amatorów historii i miłośników muzyki, którzy odwiedzają je corocznie przy okazji cyklicznych imprez.